A co, jeśli mógłbyś zasadzić warzywo tylko raz, a potem zbierać przez wiele lat i to wszystko przy minimalnym wysiłku? Cóż, możesz, jeśli uprawiasz warzywa wieloletnie. To fantastyczne warzywa o doskonałych walorach kulinarnych i często też ładnie wyglądające. Świetnie nadają się do zaspokojenia głodu o tej porze roku, gdy świeżo zasiane warzywa jeszcze nie są gotowe, czyli na wiosnę, a nawet późną jesienią czy zimą. Oto 5 warzyw, które zasadzisz raz i będziesz zbierać latami. A właściwie to będzie ich ze 13, a może i więcej. Zaskoczony? No to zaczynajmy. Na sam początek wlatuje rabarbar. Oto pora roku, kiedy pojawia się jako pierwszy, czyli wiosna. Wychodzi nieśmiało, ale potem, gdy lekko się ociepli, rusza i możesz nie zdążyć ze zbiorami. Pomyślicie pewnie, że to dosyć oczywista roślina w uprawie wieloletniej, ale czy wiedzieliście, że rabarbar można bielić? Bielenie rabarbaru polega na odcięciu roślinie dostępu światła, co pozytywnie wpływa na smak jadalnych części rośliny. Będą tak kruche i soczyste, ekstremalnie delikatne w smaku. Jak to osiągnąć? Rabarbar możemy przykryć czarnymi doniczkami lub zrobić kaptury z czarnej agrowłókniny. Dzięki bieleniu uzyskamy bardziej soczyste, mniej twarde i delikatne gołąki liściowe, które nie są włókniste. Do bielenia rabarbaru używano niegdyś specjalnych terakotowych wiktoriańskich kloszy, które pełnią również funkcję ozdobną. Jak widać, rabarbar, który rośnie przykryty w ten sposób, rośnie znacznie szybciej niż nieokryty. Rabarbar najlepiej bielić od marca do maja. To wtedy przypada termin zbioru tego warzywa. W późniejszym terminie w rabarbarze zaczyna się gromadzić już więcej szkodliwych szczawianów. W łodydze mającej ponad 5 tygodni ich poziom rośnie. Substancje te mogą być szkodliwe dla zdrowia, ponieważ wypłukują z organizmu wapń, czyli składnik, który jest budulcem kości. Oprócz tego szczawiany wapnia odkładają się w nerkach i mogą tworzyć kamienie. Dlatego też z walorów rośliny należy korzystać umiarkowanie. Warzywa zawierające szczawiany, jak rabarbar, szczaw, truskawki czy buraki, należy spożywać z produktami mającymi wapń w swoim składzie. Zwarty w jajach czy w śmietanie wapń w pewnym stopniu neutralizuje działanie tego kwasu. Również gotowanie powoduje częściową redukcję szczawianów. Jeśli chcesz uprawiać rabarbar tradycyjnie, to sadzimy karpy lub możesz wysiać go z nasion. Dobrze zimuje i nie wymarza nawet w najostrzejsze mrozy. Dobrze znosi zacienienie, ale w słońcu szybciej rośnie. Najlepszy plon uzyskasz na glebach żyznych, nawożonych, wilgotnych, lecz nie podmokłych. Co 3 lata zaleca się głębokie przekopanie z obornikiem lub kompostem 40 kg na 10 m2, a corocznie nawożenie mineralne. Dodatkowym plusem jest to, że karpy możesz podzielić i łatwo go rozmnożyć. Wyjęte jesienią karpy przecina się tak, by każda część miała jeden duży pąk i 1 do 3 korzeni. Takie karpy sadzimy w odstępie 1 na 1 metr. Pielęgnacja polega na odchwaszczaniu i wyłamywaniu pędów kwiatowych. Zbiór rabarbaru zaczynamy w 2. roku od posadzenia. Pozwólmy mu dobrze się rozkrzewić. Ta roślina dobrze plonuje przez około 10 lat. Kolejnym warzywem wiecznie rosnącym jest chrzan. A chrzan zawsze się przydaje w kuchni, czy to do ogórków, ćwikły, czy po prostu tarty. Bardzo zdrowy i daje porządnego kopa, więc warto go posadzić. Pamiętajmy, że te rośliny wieloletnie będą rosły w jednym miejscu przez długi czas, więc dobrze się zastanów, by posadzić je tam, gdzie nie będą przeszkadzać i będą miały dużo miejsca, by się rozrastać. Wróćmy teraz do chrzanu. To właśnie on, jako dodatek do kiszonek, odpowiada za ich jakość i trwałość. Dobrze rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, próchniczych i żyznych. Nie lubi podmokłej i kwaśnej gleby. Na cięższych glebach gliniastych chrzan rośnie słabiej, jest łykowaty, tak samo jak na piaszczystych. Gdy jest za mokro, gnije, a jak za sucho jest łykowaty i rozgałęzia się. Lepiej będzie rósł w miejscach zacienionych niż słonecznych, co może być zaskoczeniem. Rozmnaża się go z cienkich korzeni bocznych o grubości 1-2 cm, pocięte na długość 30 cm. Górny koniec ucina się równo, a dolny skośnie. Sadzimy co 3 cm w rzędach co 50 cm. Górny koniec musi być na 3 cm pod ziemią. W pierwszej połowie lipca chrzan trzeba okopać i usunąć grube korzenie boczne, a 2-3 z dołu zostawiamy na rozmnażanie, ale to nie jest konieczne, może po prostu sobie rosnąć. I jak nie masz małych bocznych pędów, możesz kupić duży korzeń w sklepie, pociąć go na kawałki i zasadzić.
Chrzan zbieramy zazwyczaj w końcu października. Grube korzenie przeznaczamy do spożycia, a cienkie na sadzonki. Chrzan rozrasta się jak chwast, z najmniejszej części, więc warto go ograniczyć grządką. Szykuj się na następną wieloletnią roślinę. Oto szczaw. Może nawet rośnie na Twoim trawniku. Często spotkać go można na polanach, ale możesz go też wysiać z nasion samemu. Jego liście mają dużo witaminy C i karoten, ale też dużo szczawianów, więc zupa szczawiowa tylko od czasu do czasu i koniecznie z jajkiem i śmietaną, by zniwelować szkodliwe działanie. Do uprawy na działce dobre są stare odmiany leoński i belwilski. Odporny na mrozy. Szczaw dobrze rośnie w miejscu zacienionym, więc to kolejne warzywo, które możesz uprawiać tam, gdzie inne nie będą rosły. Jako że będzie rósł na jednym miejscu latami, warto nawieść je przed posadzeniem obornikiem lub kompostem w ilości 50 kg na 10 m². Potem możesz stosować nawożenie w czerwcu i sierpniu, np. gnojówkami czy mineralnie. Sadzimy go w rozstawie co 10 cm, w rzędach co 20 cm. Ta roślina również może być uzyskana przez podział karp. Pamiętaj o usuwaniu pędów kwiatowych. Pierwsze zbiory uzyskamy już po 2-3 miesiącach od siewu, a dobrze plonuje około 4 lata. Myślicie, że najlepsze zostawiłam na koniec? Nie, bo to dopiero początek, ale faktycznie najlepsze są właśnie szparagi. Moim obowiązkowym warzywem wieloletnim jest królewska odmiana warzyw, czyli szparagi. Szparagi uwielbiają dobrze przepuszczalną glebę i wygrzewanie się w pełnym słońcu. Będziesz potrzebować trochę cierpliwości, aby je wyhodować, ale jakże warto. Najłatwiejszym sposobem na założenie grządki ze szparagami jest wykorzystanie uśpionych korzeni lub koron, które są dostępne od wczesnej wiosny w sprzedaży. Jak tylko je zobaczysz, kup je od razu, ponieważ są lepsze, gdy są posadzone świeże. Aby je posadzić, przeznacz cały obszar tylko na szparagi, ponieważ nie będziesz chciał ich niepokoić, gdy zostaną już posadzone. Nie lubią przesadzania, gdy są już starsze. Przygotuj glebę, odchwaszczając ją, a następnie przekopując i dodając dużo dobrze rozłożonego obornika lub kompostu. Następnie wykop rów o szerokości około 30 cm i głębokości 20 cm. Następnie utwórz mały grzbiet w rowie, a następnie rozłóż korzenie na nim, rozstawiając korony około 45 cm. Gdy tworzysz kolejny rów, rozstaw je w tej samej odległości 45 cm. Zasyp i podlej. Na tym etapie możesz dodać ściółkę z dobrze rozłożonego obornika lub kompostu, aby utrzymywać chwasty w ryzach i nakarmić swój szparag, gdy się ukorzeni. Możesz użyć nawet kory. Następnie będziesz musiał oprzeć się pokusie ścinania włóczni przez co najmniej 2 lata, aby dać roślinom czas na ukorzenienie się. To bolesny, ale konieczny proces, żeby roślina stała się silna. Następnie od 3. wiosny zbieraj je, gdy się pojawią, przez okres od 6 do 8 tygodni, aż do połowy lata, kiedy łodygi należy pozostawić, aby rozwinęły paprociowe liście, które uzupełnią zasoby korony na przyszły rok. Musisz uważać na chrząszcza szparagowego, który może wygryzać nacięcia w pędach, powodując, że rosną krzywo, zanim zaczną pracować nad liśćmi. Zwalczaj je, zbierając je lub strącając do wody z mydłem i pamiętaj, aby posprzątać stare martwe liście pod koniec sezonu, jeśli były oznaki chorób. Poza tym w dużej mierze wolne są od szkodników i wymagają jedynie okazjonalnego odchwaszczania i nawożenia. Pod ich uprawę warto wybrać miejsca słoneczne i zaciszne, żeby wiatr nie wyłamywał pióropuszy, bo roślina nie będzie mogła odżywiać się na przyszły sezon. Najlepiej będzie rosła na glebie żyznej i przepuszczalnej, lekko wilgotnej, absolutnie niekwaśnej. Przed posadzeniem nawieź glebę obornikiem 50 kg na 10 m² i przekop na 20 cm. Co 3 lata wskazane jest nawożenie obornikiem lub kompostem, a w międzyczasie nawożenie mineralne lub naturalnymi gnojówkami. A teraz rukiew wodna. Słyszałeś o niej? O ile uprawiasz ją w stawie lub grządce wodnej i nie zapomnisz o niej, zanim wyschnie na wiór, to będzie Twoja kolejna roślina wieloletnia. To roślina, która jest jadalna w całości, liście i łodygi. Może być dodawana do sałatki, kanapek czy zupy. Częste jej spożywanie może ograniczyć ryzyko występowania choroby nowotworowej. Uważana jest za naturalny antybiotyk, poprawia odporność organizmu. Rukiew wodna to jedna z najzdrowszych roślin na świecie i jest ona stosunkowo łatwa w uprawie.
Siejąc rukiew wodną pod odsłonami można to zrobić od marca do kwietnia, natomiast w gruncie od maja do sierpnia. Tak zwana rzeżucha wodna do kwitnięcia potrzebuje słońca. Często mylona jest z rzeżuchą zwykłą, która jest inną rośliną. Należy ją uprawiać na stanowisku słonecznym lub przynajmniej półzacienionym. Znosi ona dość dobrze wysokie temperatury. Najważniejsza jest przede wszystkim stała obecność wody. Rukiew wodna, jak sama nazwa wskazuje, naturalnie rośnie w płytkich wodach różnego rodzaju potoków, stawów czy nawet w rowach. Najlepiej w czystej wodzie o odczynie zasadowym i żyznej, bogatej w materię organiczną glebie. Wymaga stanowiska w pełnym słońcu lub półcieniu. Będzie rosła niemal w dowolnym miejscu, jeśli zapewnimy jej stale wilgotne podłoże i sporo światła. Próba uprawy jej w zwykłej grządce warzywnej skończy się fiaskiem. Nawet przy regularnym podlewaniu nie jesteśmy w stanie zapewnić jej wystarczająco wilgotnej gleby. Z tego powodu warto zapewnić jej w domowej uprawie wolno płynącą wodę. I jeśli nie masz takiej możliwości, możesz zrobić własną grządkę wodną, np. w misce czy w wanience. Im mniejszy pojemnik, tym trudniej będzie utrzymać optymalny poziom wody, gdyż będzie szybciej wysychać. Optymalna głębokość wody wynosi jedynie 15 cm, a ponadto nie powinna ona przekroczyć 40 cm. Uprawę możesz zacząć w małym pojemniczku, w którym będzie stale mokro, ale nie wolno dopuścić do zgnicia ani przesuszenia. Potem roślinę możesz przesadzić do większego pojemnika. W naturze warzywo rośnie w zwyczajnych stawach, a zatem nie ma zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o glebę. Rukiew wodną bez problemu rozmnoży się wegetatywnie. Wystarczy odłamać kilka pędów na więźle i włożyć je do naczynia z wodą. Gdy puszczą korzenie, zasadzić je w wybranym miejscu. Rukiew wodna lubi słońce rozproszone, więc najlepiej znaleźć jej miejsce z lekkim cieniem, ale i dobrym dostępem światła. A teraz bulwa, co sadzisz ją raz, a ta mnoży się w nieskończoność. To nie ziemniak, aczkolwiek możesz tak pomyśleć. To warzywo, które jest jeszcze łatwiejsze w uprawie, smakuje wyśmienicie i prawie nie wymaga pielęgnacji. To topinambur, czyli słonecznik bulwiasty. Są jednymi z najbardziej płodnych warzyw, jakie można uprawiać i jednymi z najłatwiejszych, ponieważ w przeciwieństwie do np. ziemniaków, bulwy mogą pozostać tutaj przez całą zimę i nie zmarzną. Topinambur należący do astrowatych jest rośliną wieloletnią. Jego bulwy można spożywać na surowo oraz po ugotowaniu. Są odporne na mróz, więc mogą pozostać w ziemi przez cały rok. Po 4 latach przenieść należy go na nowe miejsce, ponieważ z biegiem czasu bulwy mogą nie być już tak duże, a sama roślina będzie słabo rosła. Jeśli uprawiamy w pojemnikach glebę, należy porządnie zasilić co roku lub wymienić. Roślina ta jest żarłoczna i ekspansywna. Należy uważać, by nie zasadzić jej zbyt blisko innych warzyw, bo je zagłuszy. Bezpieczna odległość to około 50 cm. Roślina ta wytwarza podziemne rozłogi, a na ich końcach bulwy pędowe. Jedna roślina potrafi wytworzyć kilkadziesiąt sztuk o różnej wielkości. Jeśli gleba jest żyzna, odpowiednio nawożona i wilgotna, roślina rozrasta się bardzo szybko, tworząc bulwy o wielkości 6 do 12 cm. Przy czym jedna roślina może wytworzyć nawet 50 sztuk bulwy. Podziemne rozłogi topinamburu osiągają długość około 1 metra. Raz posadzony może odradzać się w tym samym miejscu z każdego fragmentu rozłogu lub bulwy przez kolejne 20 lat. Topinambur może przez podziemne rozłogi niepostrzeżenie rozproszyć się po całym ogrodzie. Ważne jest więc, aby przed posadzeniem wybrać odpowiednie miejsce, aby ograniczyć jego rozrost. Bulwy sadzimy do gruntu wiosną lub jesienią na głębokość 10-15 cm. Wiosną na 10, a jesienią głębiej, na 15. W odstępach co 40 cm. W rzędach odstęp powinien wynosić około 70 cm. Może to być obsada np. 3-4 sztuki na metr kwadratowy. Co jeszcze możesz posadzić i rośnie latami? Karczoch. Karczoch zwyczajny to duża, odważna roślina, której wybujałe liście tworzą naprawdę architektoniczny akcent. Możesz zacząć od nasion, ale one ciężko kiełkują, więc warto je dobrze namoczyć przed siewem. Uwielbiam tę roślinę, ponieważ jest tak atrakcyjna sama w sobie. Sadzę moje w miejscu, które jest dobrze nasłonecznione i ma dobrze zdrenowaną glebę. Wyrastają na absolutne olbrzymy, więc jeśli sadzisz więcej niż jedną roślinę, zostaw około metra między roślinami, aby miały miejsce do wzrostu.
Oczywiście, że będą wymagały trochę późniejszej pielęgnacji, utrzymania obszaru wolnego od chwastów, podlewania, szczególnie latem i szczególnie w pierwszym roku, gdy się ukorzeniają, a następnej wiosny ściółkowania wokół obszaru, aby ograniczyć chwasty i nakarmić cały ten chętny wzrost. Jeśli mieszkasz w naprawdę zimnym regionie, możesz również przykryć koronę, gdy umrze jesienią, jakimś rodzajem słomy lub kompostu, aby ochronić ją przed najgorszym zimnem. To ciasne pąki kwiatowe są zbierane, gdy osiągną rozmiar piłki golfowej i zdecydowanie przed otwarciem. Pąki można gotować na parze lub w wodzie do miękkości, a następnie, aby je zjeść, należy odrywać poszczególne łuski i zanurzyć je w sosie przed wysysaniem pysznego miąższu z każdej łuski. Następnie zostaje delikatne serce, prawdziwy rdzeń całej potrawy. Karczochowi sprzyja wczesna i ciepła wiosna, a lato chłodne i wilgotne. To napędza jego wzrost. Wymaga gleby próchniczej, dobrze nawiezionej i wilgotnej, do tego ma duże wymagania nawozowe. Przed posadzeniem zastosuj obornik lub kompost 50 kg na 10 m2. Potem co roku wczesną wiosną nawozimy mineralnie. Możesz siać na sadzonki w lutym i w marcu i potem wysadzić sadzonki, albo wysiew do gruntu w maju, nasiona sadź na głębokość 6 cm. Często otrzymasz drugi kawałek pąków kwiatowych po zebraniu pierwszego, ale pozwól niektórym z nich zakwitnąć, ponieważ szczerze mówiąc jest to prawdopodobnie najbardziej przyciągający pszczoły kwiat, jakikolwiek widziałam. Pszczoły absolutnie je uwielbiają i nieskończenie fascynujące jest obserwowanie, jak wykonują swoją pracę. Ale czy wiedziałeś, że możesz je rozmnożyć, odcinając od rośliny wybijający pęd i ukorzenić go tak jak u pomidora? Sadzonki sadzimy dopiero po mrozach, czyli po 15 maja, a póki one są małe, to można sadzić między nimi np. sałatę. Pąki będą super duże, jeśli na roślinie zostawisz 3 pędy i 6 do 8 pąków. Taki karczoch dobrze plonuje przez około 4 lata. Innym wieloletnim warzywem, bardzo podobnym do karczocha, jest kart, który lubi dokładnie takie same warunki. Dużo słońca i dobrze zdrenowaną glebę, ale w tym przypadku nie jesz pąków kwiatowych, ale łodygi. Wyglądają bardzo podobnie do pęczka selera i można je wykorzystać w ten sam sposób co seler, na przykład upiec, zapiekać lub przerobić na zupy. Słyszałeś kiedyś o wieloletnim porze? Ten gatunek Allium może być przodkiem naszego tradycyjnego pora. Por pierwotny wygląda jak skrzyżowanie pora z szalotką, zwany też czosnkiem wieloletnim. Część nadziemna przypomina cienki por, natomiast pod ziemią roślina tworzy grupę cebul średniej wielkości. Jest to wieloletnie odporne na zimno warzywo, które latem zamiera. Można go zbierać w sposób ciągły jesienią, zimą i wiosną. Wieloletni bulwiasty por wygląda podobnie do czosnku, a jego smak jest łagodny, pośredni między porem a cebulą. Do uprawy rzędowej cebulę, podobnie jak czosnek, sadzi się każdej jesieni w odległości około 15 cm. Rośliny należy zostawić w spokoju w pierwszym roku po posadzeniu, żeby mogły się rozrosnąć i ukorzenić. Następnie od drugiej wiosny możesz zacząć zbierać łodygi, odcinając je przy ziemi, żeby cebula pod spodem mogła dalej rosnąć. Możesz też raczyć się ząbkami czy cebulkami. Wczesnym latem powinny wypuścić łodygi kwiatowe, a te łodygi kwiatowe będą zawierać wiele małych cebulek. Te torebki albo opadają na ziemię, albo obciążają łodygę, także w ten sposób spotykają się z ziemią, a gdy zostaną zakopane w glebie, zaczynają również rosnąć, jeszcze bardziej powiększając kępę porów. Inne wieloletnie warzywo Allium, które warto spróbować, to cebula walijska, rodzaj wieloletniej cebuli kępiastej oraz cebula drzewiasta lub egipska cebula spacerująca, która przemieszcza się po ogrodzie za pomocą swoich górnych bulw, które opadają na ziemię, ukorzeniają się, a następnie rosną. Innym wieloletnim warzywem, dla którego robię miejsce, jest jarmuż wieloletni. Może osiągnąć epickie rozmiary, prawie wysokość człowieka, ale łatwo ujarzmić go w ryzach do rozsądnej wysokości dzięki regularnym zbiorom. Najlepszym sposobem na wprowadzenie jarmużu wieloletniego do ogrodu jest użycie sadzonek pobranych z pędów bocznych, dużych, grubych sadzonek, takich jak te, które mają około 25 cm długości. Są gotowe do posadzenia, więc do dzieła. Sadzę sadzonki w doniczkach z uniwersalnej mieszanki do sadzenia. Będę utrzymywać mieszankę w dobrej i wilgotnej temperaturze i będę trzymać je w jasnym miejscu, a następnie wyniosę je na wiosnę, gdy już się ukorzenią. Jarmuż Taunton Dean
oraz jarmuż Dibeltona, czy jarmuż etiopski, który jest świetnym wyborem w cieplejszym klimacie, oraz jarmuż Stutterland, który ma swoje korzenie w społecznościach północy Szkocji, co czyni go naprawdę wytrzymałą rośliną. Inne jarmuże można również w ten sposób rozmnożyć. Chyba nie zapomniałeś o owocach, prawda? Truskawki najlepiej rosną w pełnym słońcu i dobrze rosną w większości gleb. Rosną również fantastycznie w pojemnikach, więc jeśli nie masz dużo miejsca, to nie stanowi problemu. Sadząc truskawki, sugeruję namoczenie roślin w wodzie podczas ich sadzenia. Pozwala to korzeniom na trochę nawodnienia przed sadzeniem. Dobrą techniką podczas sadzenia jest wykopanie dołka, a następnie zrobienie kopca w środku i umieszczenie korony truskawki na tym kopcu, aby korzenie mogły zawisnąć z boku i rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach. Ponadto podczas sadzenia należy bardzo uważać, aby nie zakopać korony rośliny truskawki, ponieważ to właśnie z niej rozwiną się liście. Kiedy młoda, nowo posadzona truskawka zacznie kwitnąć, nawet jeśli będzie to trudne, sugeruję usunięcie tych pierwszych kwiatów. To pobudzi jej wzrost. W ten sposób młode rośliny nie będą koncentrować swojej energii na produkcji małych jagód. Możesz posadzić truskawki pod drzewami owocowymi, jeśli masz jakieś drzewa owocowe. Odkryłam, że jest to stosunkowo symbiotyczna relacja, z której truskawki działają jak żywa ściółka i możesz z nich zbierać plony, a nadal będziemy mieć rosnące drzewo owocowe. Inną kolejną rośliną, która nakarmi Cię na całe życie, są jeżyny. Jeżyny czy maliny są łatwe w uprawie i jest ich wiele różnych rodzajów, takich jak maliny jesienne, maliny letnie i jeżyny, maliny fioletowe. Wszystkie są pyszne i bardzo pożywne. Jeżyny rosną jak chwasty, więc po prostu utrzymaj obszar wolny od chwastów, a Twoje rośliny będą się rozwijać. Ważną rzeczą w przypadku jeżyn jest wiedza, jak je przycinać, aby mieć pewność, że uzyskasz jak największe zbiory. W przypadku malin letnich lub jeżyny owocują na dwuletnich pędach, a większość owoców znajduje się na bocznych gałęziach. Przycinam je, a następnie zachęcam do wypuszczenia wielu bocznych gałęzi, ponieważ tam będzie większość owoców. Maliny jesienne możesz przyciąć przy samej ziemi, gdy zaczną owocować, a nowe pędy wyrosną i będą pełne owoców wczesną jesienią. Ponadto maliny czy jeżyny będą świetnie rosły w doniczce, więc jeśli nie masz dużo miejsca, możesz właśnie tam je posadzić. Następną byliną, którą musisz posadzić, która będzie Cię karmić przez całe życie, są zioła wieloletnie, takie jak oregano, tymianek i rozmaryn. I nie zapominajmy o lubczyku. On również jest wieloletni. Mięta to kolejna roślina, którą możesz zasadzić raz i która będzie Cię karmić przez całe życie, ale może się rozprzestrzenić trochę za bardzo w ogrodzie i stać się inwazyjna. Jeśli chcesz zasadzić miętę, sugeruję, abyś posadził ją w doniczce. Jeśli nie posadzisz jej w jakiejś ograniczającej doniczce i posadzisz ją w ogrodzie, zanim się obejrzysz, Twój ogród może stać się głównie ogrodem miętowym. Istnieje też wiele innych ziół, które możesz zasadzić, tak jak melisa lekarska, które są łatwe w uprawie i dodadzą smaku Twoim potrawom przez kolejne lata. Mamy jeszcze krzewy owocowe, jak borówka czy jagoda, albo porzeczki. Borówki to zdecydowanie moje ulubione, świeże owoce do jedzenia z ogrodu. Nie ma nic lepszego niż złapanie garści borówek, a różowe borówki lemoniadowe stały się moimi ulubionymi jagodami wszechczasów. Niesamowity kolor, słodki smak, nie ma nic lepszego. Borówki lubią rosnąć w kwaśnej glebie. Dlatego podczas sadzenia dobrym pomysłem jest zmieszanie z torfem lub igłami sosnowymi, aby obniżyć pH do poziomu, przy którym borówki będą się rozwijać. Jeśli masz bardzo zasadową glebę, może nie warto sadzić borówek w ziemi, ale rosną fantastycznie w pojemnikach. Upewnij się tylko, że jeśli sadzisz borówki, zwłaszcza w pojemnikach, sadzisz dwie różne odmiany, ponieważ nie są one samopylne. Coś, co radzę Ci spróbować, to posadzenie dwóch różnych odmian borówek w tym samym miejscu, a nawet pojemniku. Sadząc borówki, sugeruję sadzić 2- lub 3-letnie rośliny, ponieważ borówki zazwyczaj potrzebują około 6 do 8 lat, aby osiągnąć pełną wydajność. Wiele tych, które posadzisz raz, to drzewa owocowe. To niekoniecznie muszą być wielkie drzewiska, możesz przyciąć koronę rokrocznie i zachować je jako karłowate, jeśli nie masz miejsca w ogrodzie.
Czy o czymś zapomniałam? A może przychodzi Ci do głowy inne warzywo, które jest wieloletnie? Daj znać w komentarzu. Pogoda naprawdę zaczyna się poprawiać. Część grządek jest już zapełniona. To ekscytujące. Mam nadzieję, że przekazałam Wam coś wartościowego, z czego możecie zrobić użytek w swoim ogrodzie. Do zobaczenia.